To jest tarantula. Będąc w podróży trzeba próbować. Widzicie, gdzie jestem? Tutaj kręcili Tomb Raider. Będę grał w grę. Wysypisko śmieci, bo woda opadła. Na same te dwa kraje, które są niewielkie, spadło więcej bomb niż przez całą II wojnę światową spadło na wszystkie kraje świata. I tu podejrzewam jest przepaść w chuj. Bardzo. Cześć, nazywam się Łukasz Kasztelan i witam na kanale Przybij Piątaka na końcu świata. Możesz tutaj zobaczyć, jak wygląda życie, ekonomia, zabytki, cuda natury w innych krajach. Naszym celem jest zrobić podróż dookoła świata. Jeśli jesteś zainteresowany poznaniem świata, biznesem, ekonomią, gastronomią, wbijaj na kanał. Witamy w Kambodży. Kambodża jest ciekawym krajem, jest tutaj ciężkie chyba życie. Natomiast na razie płyniemy sobie po jeziorze, które jest najważniejszym jeziorem tego kraju. Bez niego by nie powstała ta cywilizacja. Tutaj ta rzeka się podnosi o 9 metrów w górę i w dół, to jezioro, więc rzeka raz ma jeden bieg, raz drugi. 4 razy w ciągu roku zmienia ten bieg. No i ludzie muszą mieć przez to albo na palach, albo pływające domy i tak dalej. I tutaj jest wioska pływająca, mają tutaj pływające szkoły, kościoły, wszystko. No i tak sobie żyją, nie chcą się stąd wyprowadzać, bo wtedy nie płacą podatków, złowią rybę, zjedzą, nie muszą mieć kasy, są najbiedniejsi, ale im to nie przeszkadza i jest elegancko. Można w miejsce pływać. Hello. O, jaki skurczybyk wielki. 45 lat. Teraz nagrywam. Być na żokę. Jak krokodyle polują, one nie mają zębów, żeby coś odgryźć, tylko mają, żeby chwycić, czyli jakby na przykład chciał was zjeść, to chwyciłby was za rękę i zrobił młynek ciężarem swojego ciała, urywając wam rękę. Także ściskiem ma dość spory. I tak wygląda między innymi spotkanie z krokodylem. Tak, ale jak cię złapie, to robi młynek. To jest, słuchajcie, zrobione na chipsa, skóra węża i skóra krokodyla. Teraz ten skórę węża jest zajebista. Jako chips jest super. Fajne, zrobione z przyprawami. A to jest skóra krokodyla, tak? Też dobra, ale nie takie chrupiące. Ta wężowa jest lepsza. Możecie kupić taką już skórę z krokodyla. Taką już wypreparowaną w różnym kolorze. Tu jest niemal cały. Z pazurkami nawet. Można sobie kupić takie zarąbiste klapki ze skóry krokodyla. Portfel i ja sobie kupię. Torebki. O, można kupić sobie do domu taki czachę, małego jakiegoś. Fajne. Kobry tutaj żyją na drzewach, jak ten poziom wód wzrasta i się nikt nie boi. Kobry boi się je i się właśnie robi takie napoje, ale to jest do Polski, jak przywieziesz 5 koła kary, jeszcze ci to zabiorą. No już się dowiedziałem, że portfela mam sobie nie kupować, bo i tak go stracę, jeszcze zapłacę karę. Tak samo paska, więc lipa. Abym sobie taki najlepiej zrobił taki zestawik i bym był zadowolony. Jesteś trochę wariatem. A na zlicę. No i wszystko widzieliście. No tutaj krokodyl to jest, wiecie, tam 1000 euro, bo można to zjeść, więc dlatego się to hoduje. Krokodyl raczej tak wolno nie będzie pływał, bo go ktoś zaraz złapie. Jak woda idzie do góry, to kobry i węże, bardzo dużo węży się na koronach drzew chowają. I oni wtedy, wiecie, mają fajnie, żeby je wyłowić stamtąd. Bardzo łatwo, szybko i przyjemnie. Dlatego no tutaj się takie rzeczy je. Je się robaki, żaby, je się psy, szczury. Najlepszy rarytas tutaj jest taki szczur, który jest szkodnikiem i podjada korzenie ryżu, bo on jest czysty taki, nie je śmieci. I w sosie mrówkowym, tak, sos mrówkowy będziemy jeść. Musieliśmy zobaczyć dom zamieszkały czynnie. No i co, no wygląda normalnie. Uwaga tutaj na głowę.
Tak, tu jest trochę nisko. Słuchajcie, tutaj śpicie po 5 w tych pokojach. Ale jest bardzo czysto, no. Gorąco, bo blacha. Tak czysto, że można z podłogi jeść. Coś już się na obiad szykuje. O! O, gotuje się coś. Pali się, okno otwarte. To jest dom pracowników po prostu. O, ktoś śpi nawet tu. Patrzcie, co jest za oknem. Wysypisko śmieci, bo woda opadła. Masakra. A zanim przejdziemy do dalszej części odcinka, tylko szybkie zaproszenie. Zapraszam do wszystkich lokali przy Piątaka w całej Polsce. Pracujemy ciągle nad rozwojem tej sieci, dlatego zapraszam do lokali, gdzie znajdziesz świetną ofertę, świetne menu, a wszystkie informacje są na przybipiątaka.pl. Jeśli chcesz prowadzić gastronomię, mieć swój biznes, zachęcam do wzięcia franczyzy Piątaka. Wtedy ten biznes będziesz prowadził razem ze mną. Zapraszam. Na typowy targ. Podobno będzie grubo, jeżeli chodzi o rzeczy do jedzenia, takie jakieś. Takie Saigon bym zjadł, jakbym jeszcze miał miejsce. Tak dzisiaj wszystko jest tutaj ostre, dlatego chili jest tu na porządku dziennym, zarówno w Tajlandii, jak i w Kambodży. No także, no i tutaj oczywiście ryby, prawda? Suszone, pasta, jakaś taka właśnie z suszonych ryb, czy coś takiego. Hardcora, śmierdzi to. Ja tego nie lubię. Na Ukrainie też było. Te suszone ryby do piwa były przysmakiem, no ale ja tego nie jestem w stanie jeść. Strasznie dla mnie to śmierdzi. Chciałbym wam pokazać, jakie tutaj są hotele. Już zacznijmy od tego. Nie pozwolono nam nosić swoich bagaży. No i dziękuję bardzo. Thank you. No i takie tu są hotele, słuchajcie. No, przyjemnie. Tutaj, słuchajcie, bardzo fajnie, jeśli chodzi o to miasteczko. Bo zaspałem ogólnie. I jadę gonić grupę. Bardzo telepnie. Fajny jest ta Kambodża, fajna. Dzięki Bogu, że jest iOverlander, bo jest godzina 21 i dojechaliśmy na taki kemping, to nawet nie jest chyba kemping, ale są tutaj miejsca noclegowe dla osób chyba, które chcą przyjść na ten park, w który jutro idziemy. No i to miejsce jest otwarte do 21:30, więc udało nam się dojechać, zgodzili się. No ale jest super bezpiecznie, bo pan tutaj, jesteśmy sami i pan tutaj jest ochroniarz i mówi, że zamyka o 21:30 i że jest tutaj on całą noc i że będzie pilnował i wszystko, więc mamy za te dyszki prywatnego ochroniarza. No więc się cieszę, a Julian wariuje. To jest mój mały krejzol. A gdyby się pytały mamy głównie, jak to jest w podróży z takim małym dzieckiem, no to jest różnie. Ogólnie jest zawsze fajnie, ale czasami ta granica cierpliwości po prostu się skraca albo w ogóle znika.
no i ty masz ochotę wyjść z siebie i drzeć mordę na cały głos, ale się powstrzymujesz na szczęście. Jest to wyzwanie, ale fajne wyzwanie. Na pewno byłoby fajniej, jakby miał rodzeństwo, ale nie wiem, czy to dla nas by było tak super, czy by było podobnie, żeby tak wariował i robił wszędzie. Masakra to jest. Fajny ten hotelik, co? Ludzie by się cieszył, jak nie wiem, że przyjedziemy tu postacjonować. Dopiero wstałem. Witam Państwa bardzo serdecznie w ten piękny, słoneczny dzień. Jesteśmy w Kambodży przed świątynią Angkor. Angkor jest świątynią tutaj najbardziej znaną i jak oglądacie jakieś mapy dla dzieci, to jest to jezioro, po którym pływaliśmy i nad tym jest świątynia Angkor. Angkor jest dość niesamowity, jest mistyczny i wielki, słuchajcie. Sama ta świątynia to jest 160 hektarów. Całość, jeżeli chodzi o cały kompleks, to jest ileś tych świątyń, to by się zwiedzało kilka dni. Dlatego my to zrobimy w przyspieszonej wersji, ale podziwiajcie, bo Przypiątaka jest znowu gdzieś na końcu świata. Kambodża jest fenomenalna, jest tutaj tanio, na przykład nie wiem, masaż kosztuje $5 godzinny, $4 za sajgonki, talerz sajgonek przejadałem. Oprócz tego nie ma tutaj takiej, nie wiem, seks turystyki, narkotyków i tak dalej. Marihuana jest tutaj nielegalna. Ceny są bardzo przyziemne, można operować dolarem. Słuchajcie, jeżeli chodzi o obywatelstwo, wystarczy tutaj zrobić inwestycje lub wpłacić na rzecz narodu 118 chyba tysięcy dolarów lub kupić za tyle nieruchomość i dostajesz obywatelstwo z paszportem. Co jest tutaj niefajne w Kambodży? W Kambodży niefajne jest to, słuchajcie, że głównie Amerykanie, no ale też potem już strony konfliktu w czasie wojny wietnamskiej, słuchajcie, spuszczali tutaj co 8 minut przez kilka lat bombę i minę. I ludzie tutaj na potęgę trafiają na te miny. Są tutaj wykorzystywane szkolone szczury, które te bomby znajdują. Oczywiście są rozminowywane te bomby przez saperów, natomiast to zajmuje strasznie dużo czasu, a tu jest tak, że cały kraj w tym jest. Słuchajcie, tutaj spadło na Laos i Kambodżę więcej bomb w czasie tej wojny wietnamskiej od 66 do 79 roku. Na same te dwa kraje, które są niewielkie, spadło więcej bomb niż przez całą II wojnę światową spadło na wszystkie kraje świata. To wyobraźcie sobie, ile tego musiało być, jaki ogrom. Średnio przez tyle lat spadało co 8 minut bomba. Więc to jest bardzo gruby temat. No i to jest kraj wielkości połowy Polski, ludności też jest połowa. Także grubo. Są takie dziury często i jest w Azji takie prawo i w ogóle jakby przyzwolenie narodowe, że jak ktoś wpadnie w taką dziurę, to jest twoja wina. Bo nie patrzysz, ale jest lepszy case sądowy. Bo tutaj są wszyscy bardzo pogodni i przyjemni, zwłaszcza w Tajlandii. I wyobraźcie sobie, że kiedyś przyjechał biały i miał wypadek samochodowy, stłuczkę i z winy Taja. I bardzo się... O Jezu, jaki wielki. Wyobraźcie sobie, że kłócił się, więc sprawa trafiła do sądu. Sąd zasądził, że to jest wina białego, ze względu na to, że jakby nie przyleciał do Tajlandii, to by się to nie wydarzyło. No i to jest logiczne, prawda? Tutaj mi przewodnik mówił, że zobaczcie, tu jest tak ładnie wykończone, kropeczki i tak dalej, a i tu brakło. Najprawdopodobniej ktoś w trakcie tej pracy zmarł i już jakby nie zlecili następnego, bo już budżet był zamknięty, kasa poszła. I że tak jest w wielu miejscach tutaj. Nie mają tutaj kopuł, tylko takie sklepienia strzeliste. Ale co wam chcę powiedzieć? Zobaczcie. Figury są często bez głowy, gdyż podobno jak tutaj w ogóle jest dziura w płocie i zasypany kawałek fosy. Gdyż Francuzi jak tutaj byli, to podobno kradli co im przyszło do głowy i nie chcieli tego oddać, tylko umieścili to w muzeum. A tutaj jak stacjonowali żołnierze, to musieli brać coś, co im się zmieści gdzieś tam do torby, do plecaka, żeby można było to wynieść sobie bezproblemowo. No to kradli głowy, ręce, takie rzeczy. Tak a propos jeszcze mam dowcip. A propos właśnie Kambodży na przykład, gdzie w czasie wojny wietnamskiej dwóch kolegów się spotyka i mówi: ty stary, byłem na takich w czasach seks turystyki, że no szok człowieku, no w tą stronę, w tamtą stronę, gdzie byłeś, no tam gdzieś tam, nie wiem, powiedzmy w Stanach. W tą stronę, w tamtą stronę, ach, pięknie. A drugi mówi: a ja byłem w Kambodży, to i też super. No też tu, tak, ówdzie, a lodzik nie, głowy to już nie miałem.
propos tego, co ja zrobiłem. Nie jest to nic złego, dlatego że buddyzm to filozofia życia. Dla nich jest tutaj religią, dlatego że nie mają nic poza tym. Ale buddyzm jest, można być jednocześnie, nie wiem, katolikiem i wyznawać filozofię życia buddyjską, dlatego że Budda nigdy nie mówi, że jest święty, że jest zesłany przez Boga, że jest prorokiem, nic takiego. Po prostu szukał rozwiązań filozofii życia w medytacji, we własnym sobie i tak dalej. On nic złego tak naprawdę nie robił. Buddyzm to filozofia życia. Nie musi być ona utożsamiana z religią, ale dla tych ludzi tutaj jest ona również religią. Tutejsze płaskorzeźby się charakteryzują tym, że przedstawiają życie codzienne. Na przykład łuskanie szów. Zobacz na te kobiety, są ubrane do pasa, czyli mają odsłonięte piersi, czyli to są khmerki. Ale fryzury mają chińskie. Mają długie uszy, ale chińskie fryzury. Dlaczego? Bo tu stoją mężowie, Chińczycy, którzy co robią? Dyskutują o cenie pierścionka, które one sobie kupują. Nic się nie zmienia, prawda? Tutaj też był Budda, natomiast jak przychodzili na hinduizm, to ścięli to z kuli i już nie ma. Tu. W zależności od tego, jaki był król, takie było wyznanie zazwyczaj. Widzicie, gdzie jestem? Tutaj kręcili Tomb Raider. Będę grał w grę. Tak naprawdę jesteśmy w świątyni, gdzie kręcono Tomb Raidera i Angelina Jolie tutaj sobie biegała kulturalnie. I z tego co wiem, to nagrywali tutaj też Indiana Jonesa. Świątynię tą rekonstruowali, ale bardziej na zasadzie układania od nowa klocków. Ở đây bơi cho nó tới trăm quay cho rồi. Groba, ale... Là pin. No, to są żaby. Są takie rzeczy, które będąc w podróży trzeba próbować. Pozdrawiam z tego miejsca moją siostrę, która się bardzo boi pająków. No dobra, no. To jest tarantula. Podobno najciekawszy jest odwłok. Mi nie smakuje. Dobra, słuchajcie, co ja jeszcze tu mam? Drewniaki, czy co to tam jest. Muszę się trochę zmuszać. Nie wiem, co to jest, szarańcza? Na survivalu jadłem to i teraz zjem, nie? To jest dobre akurat. No i jeszcze owocek chlebowca, czyli owoc palmowy, jackfruit. Bardzo smaczne. Wiecie, co to jest? To są nietoperze takiej wielkości. I zobaczcie, ile ich tu jest. Swoją drogą, one tu mieszkają, to jest w centrum miasta, słuchajcie. Dzień dobry, witam ten piękny poranek. Bardzo jestem niewyspany, bo długo siedzieliśmy sobie, ale zwiedzamy. Będziemy zaraz dzisiaj na wodospadzie, będziemy sobie tam chillować i chwilkę wam to pokażę. Natomiast zatrzymaliśmy się tutaj po drodze ze względu na to, że chciałbym wam pokazać to ukształtowanie terenu, gdyż jesteśmy mega wysoko, zaraz wam pokażę widok. A to ukształtowanie terenu jest bardzo charakterystyczne i dzieje się tak ze względu na to, że to kiedyś było dno oceanu, które tak się ukształtowało, a potem się to wypiętrzyło i to zobaczcie, jak mega wysoko. I tu podejrzewam, jest przepaść w chuj. Bardzo. To jest życie, co? To jest praktycznie za darmo, słuchajcie, takie atrakcje. Patrzcie, jaki tu jest serwis, tylko podchodzisz, najpierw trzeba obciąć tutaj, żeby była stopka, żeby ci się nie przewracało człowieku. Wytrzeć trzeba z kurzu, bo jak się jedzie, to się bardzo kurzy na tej drodze. I raz, dwa, trzy. 2,
I 3. I teraz patrzcie, co on robi. Tutaj otworzy oczywiście ciach, o tak jest. Da tam słomkę. O, i słuchajcie, wiecie co to jest? To jest łyżeczka. Jakbyście chcieli potem zjeść ze środka, to musicie sobie rozłupać na pół i wtedy tą łyżeczką sobie wyjadacie. Zaraz wam pokażę. O, i pan mi od razu dał łyżeczkę. Teraz zobaczcie, co się z tym robi. To się robi teraz tak. To jest pyszne. Słuchajcie, to jest takie pyszne. Widać, to jest takie mięciutkie, to jest taka galaretka dosłownie. Naturalna łyżeczka, to jest petarda. Żółte kokosy tak nie mają. Tam już trzeba łyżką mocno skrobać, bo to jest grubsze, twarde. A to jest super. Wiecie co to jest? To jest ryż z sosem mrówkowym. To normalnie są mrówki. Dobra. I ja je właśnie mam w zębach. Idziemy do świątyni pomedytować to w ogóle. No, nawet nie do świątyni, do klasztoru. Tutaj jest taki pomnik, gdzie jest Budda. Wyobraźcie sobie, że Budda w zależności od tego, jakie tam ma przesłanie, to jest w różnych pozach. No i tam teraz on wskazywał jedno na ziemię, drugie tam na coś. I jakieś tam ma to różne znaczenie i symbolikę. Zobaczcie, jakie to jest w ogóle podłoże. To jest chyba dno morza czy oceanu byłego. Ostatnio miałem jakieś takie przemyślenia, że chciałem się napić właśnie ayahuaski, bo mi kolega polecił, to byłem u szamana w dżungli. Teraz miałem ochotę ostatnio zacząć medytować, to przypadkiem w programie było medytacja z mnichami buddyjskimi, więc ostatnio nie mogę trafiać lepiej, spełnia mi się wszystko, co sobie wymyślę. Jestem zajarany. Podobało mi się to jako atrakcja, natomiast do medytacji na pewno trzeba przysiąść samemu, bo to po prostu jest, trzeba pobyć samym sobą. Natomiast no wiadomo, że tego się nie zrobi tak tutaj, ale zawsze fajnie, że jakiś początek jest w takim miejscu, nie? Lecimy dalej. Widzicie, co to jest? Stacja benzynowa. Jest lejek, wężyk, baniaczki, można zatankować, skuterek. Ja jestem takim motocyklistą trochę z krwi i kości. Co prawda już takim, można powiedzieć, na emeryturze, ale ja na motocyklu jeździłem od zawsze. Od 8 roku życia dziadek mnie nauczył jeździć na motorynce. Jak dałem radę już ściągnąć tą motorynkę od dziadka do siebie, to ja w garażu czy piwnicy, mieszkałem w bloku, to w sumie w piwnicy, w międzyczasie w garażu tam u mojego wuja, no słuchajcie, nad motorowerami typu Jawka, Simpson, jakiś komar, motorynka i tak dalej, no straciłem dzieciństwo prawie, że a właściwie trochę zyskałem, bo uwielbiałem to robić. No i nie interesowały mnie też za bardzo te dziewczyny, mimo że jakoś ile miałem, bo właśnie cały czas siedziałem z tymi motorami i nie było sensu w ogóle mnie od tego odciągać. Na motocyklu dalej jeżdżę, ale miałem wypadek bardzo mocny, połamałem kręgosłup i rękę, byłem zagipsowany prawie od szyi do pasa przez pół roku. Dlatego no miałem przerwę 2 lata, potem kupiłem niestety choppera, którego musiałem sprzedać, bo nie sprawiał mi kompletnie przyjemności, nie czułem się na nim dobrze. I teraz mam fajnego Triumfa 1050 ST. Bardzo go lubię i jest taki sportowo, turystycznie, mi bardzo pasuje, ale ja słuchajcie, prawie nie jeżdżę. Ja robię 1000 km w sezonie, to jest po prostu jak nic. Wczesny poranek, lecimy już z Kambodży, kraj świetny moim zdaniem, lekko niebezpieczny pod kątem min, no bo faktycznie trzeba to rozbrajać
trzeba się tam przemieszczać, gdzie jest to wskazane, ale ogólnie kraj świetny, dość tani, fajne hotele mają, także spoko mega. Bardzo mi się podobało, lecimy do Tajlandii i będę wam pokazywał dalej ciekawostki. Raczej nie ma też seks turystyki ze względu ze względu na to, no i cięcie.